Zapraszamy Was na spotkanie z pandami. Będą pandy duże, pandy małe i czerwone i wszystkie inne pandy. Kuku pandy! Kukua! Przejedziemy 245 km na godzinę, a nie czujemy w ogóle nic. Jak w samolocie. Lepiej, ciszej. No ciszej, to prawda. Podróż minęła nam dużo lepiej i szybciej niż do Xi'an. Zdecydowanie polecamy szybkie pociągi. Trochę dużo tutaj tych Chińczyków nam się zrobiło. Ledwo przeszliśmy przez bramki. Takie dziwne uczucie, że jak zmieniamy miejsce, miasto do miasta, to mam wrażenie, że tak jak z Warszawy się wyjeżdża, tak samo jak z Pekinu, zmienia się na mniejsze miasta. A tutaj wcale tak nie jest. Tutaj jest jedno gigantyczne i drugie gigantyczne. No, to prawda. Dziwne uczucie. Dotarliśmy do hostelu. Dobra, wiadomo, że jest ktokolwiek biały. Hello, hello. Taniej niż myślałam. Miało być 150, jest 80. Za 2 noce, to 2 osoby. Na pewno dwie noce? Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwsze wrażenie po tym hostelu, rewelacja, naprawdę. Łapeczka bardzo dobrze mówi po chińsku. Po chińsku pewnie też, ale po angielsku bardzo dobrze mówi. Jest naprawdę, no może nie wygląda to super, trochę jak strych. Jest atmosfera bardzo dobra. Zobaczcie, jakie lampiony piękne. Mamy na strychu, mieszkamy. Wygląda bardzo hostelowo, ale to jest toaleta, kochanie. Chciałeś wyjść... A, prysznic. No, prysznic może pozostawia wiele do życzenia, ale... To nie jest taki aż tak tragiczny też. 308. Proszę, mamy pana ochroniarza pilnującego na wejścia tutaj. Hostel był bardzo przyjemny, chociaż łóżka mogły być trochę wygodniejsze, a drzwi szczelniejsze, ale ogólnie było całkiem przyjemnie. No i zostaliśmy sami z naszym ochroniarzem, który pilnuje... Otwierać. Wszystko słychać z zewnątrz. Serio? Nawet jak mówiłem? Tak. A ja mówiłem cicho. Słowo. Ale co, otwarte jest? Puszczę na słuchawkach, tak żeby totalnie nie słyszę. On ciamka, słyszycie to? A few moments later. Tam masz taki wichajster. Na środku okna. Po drugiej stronie. Teraz trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. O. Daniel i kolejne zmagania z oknem. Kurde, to nie jest takie easy. O. No prawie. Przynajmniej zamknąłem. No to może tak być może. Może przez to, że ten gość czasami jej nawet się nie odwrócił. No wiem. Jakieś samochody na TikToku. Relacje live. Działa. Trochę się spóźniliśmy na robienie pierogów, ale... Gotowe do jedzenia. Nakarmili nas smacznie i dobrze. A w hotelu naszym sobie siedzi mnich. I jeszcze partyjka bilardu nam się trafiła. Generalnie super hostel pod względem atmosfery. Zaczynamy drugi tydzień Chengdu i Pandy. Właśnie ruszyliśmy, jest 7:30, także chcemy się wyrobić na karmienie, bo wtedy są najbardziej aktywne podobno. Znaczy ze stron internetowych mówili, że trzeba kupić bilet przez aplikację albo przez WeChata. A jak przyjechaliśmy do Chengdu, tutaj miejsca, gdzie w zasadzie wszyscy wszystko wiedzą o tych pandach, no to nie trzeba, po prostu trzeba wejść i kupić bilet na miejscu. Podobno. A podobno nie można. Tak, ktoś za nas podobno może kupić bilet. Zauważcie sytuację teraz, jak ktoś przejeżdża, to robi mu zdjęcie. I to każdemu przejeżdżającemu zastanawiamy się, czy nie mamy przypadkiem jakiegoś pracownika, który nas sprawdza non stop, bo wszędzie to są kamery. Nawet nikt nie musi za nami łazić. No.
Jak to są w innych krajach. Technologia rozwinięta, można śledzić na bieżąco. Na Białorusi to mieliśmy własnego typa, który za nami chodził, a tutaj proszę, wszystko online. Gościu zaganiarz chciał nas naciągnąć na hajs. Od razu po wyjściu stacji, no, chodź tutaj, ja patrzę, shuttle bus, a tam później taki bus pandowy, to taki jakby z bambusa trochę, taki w kolorze. Tak, i wszyscy wołali do nas i tak przyszliśmy. Chodźcie. I się Bo ja okazało, patrzę, że odjeżdżają. tak. To odjeżdżamy i wiedzieliśmy na szczęście, że 2 juany za bilet, czyli złotówa za osobę, więc nie daliśmy się wycyckać, ale uważajcie na naganiaczy, bo tu jest ich bardzo dużo. Ta pani wam przypomina pandowego szamana? Poszliśmy do turystycznej informacji, żeby dostać bilet, że nam ktoś kupił, ale dostaliśmy karteczkę z chińskim napisem. Mamy iść do kolejki, więc idziemy. Ogólnie bilety można kupić tylko online i jeśli Będziemy kupować nie online. chcecie zapłacić serwis fee, to trzeba przyjechać na miejsce i tutaj państwo za was kupią online bilety. Nieoficjalnie trochę, ale oficjalnie. Zabierają was do tajnego pomieszczenia i kupują za was bilet. Płaci się cashem. Online. Online. Wszystko online. No i się udało, jesteśmy w Pandowym Królestwie. Ale nie dostaliśmy biletów i nam wyrzucili je. Konspiracja turystyczna. No niestety Chiny nie są przyjaznym krajem, jeśli Jak o nie to są chodzi. przyjaznym krajem? Dla Kupiłaś turystów. online. No tak, ale A masz wszędzie- bilet? Nie masz biletu, wszędzie bo jest trzeba- wszystko online. Tak, wszędzie trzeba tym WeChatem albo Alipayem płacić, a trzeba mieć i chińskie konto, i chiński numer, żeby tam założyć. No da radę obejść cashem, ale jeśli wyłączą casha, A oszczędziliśmy chyba ze 40. 40 nie, złotych na 40 dwie osoby. zł, tak. Zobaczcie, jesteśmy tutaj, a tu są te pandy wszystkie, to jest nowa jakaś część i tam będziemy szli dalej. Czyli tu idziemy do pand. Jest i się spieszymy, bo teraz są najbardziej aktywne, bo są karmione. Ale sobie je bambusa. Te pandy ogólnie są na wyginięciu i jest ich około niecałe 2000 na całym świecie. Rusza się. I 1400 jest ogólnie w tej prowincji, także praktycznie wszystkie są tutaj, w tym rezerwacie. Jest duża część, zanim je wypuszczają na wolność, też są tutaj trochę przetrzymywane. Jesteśmy teraz w tym miejscu. Tutaj jest 56, to są red pandy, do których też pójdziemy. 53 i 52, no to są też te giant pandy, czyli te normalne pandy. A my byliśmy teraz w 51, więc to jest takie zamknięte. A idziemy teraz tu. O. Więcej pand. Pandy. Pandy. A już ta chyba się skończyła, już poszło spać. No tak. Aha, chce zejść, czy co? O, próbuję. To jaki słodziak. Tak, nie wiem, jak zejść, to wejdę wyżej. Dobry pomysł. O. Drapu. Pierdółka, o Jezu. No i dlatego przed niedźwiedziami nie można się chować na drzewach. Nie ogarnę, zaraz leci. Nie, dobry ziomek. Kung Fu Panda Ninta.
Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję za przyjście, za Bileciki do kontroli. do kontroli. Ja się na dzisiaj popisałem. Ale mamy szczęście. Ale to taka malutka. Tylko malutka pandzioszka jest tutaj, a nikogo nie ma obok nas. Mam. Pyszny bambus. Ja się nie dziwię, że one muszą być w ogrodzeniu, jak one tylko żrą i śpią. No to nie przeżyłyby, no. Nie ma szans. Słuchajcie, musicie być jak dzikie zwierzę. Tak jak pandy, musicie jeść i spać. Siuciu. 2016. Co idziemy zwiedzać? Jesteśmy w miejscu, gdzie powstają nowe pandy. Ogólnie ten ośrodek to jest organizacja non-profit, która się zajmuje właśnie dużymi pandami i czerwonymi pandami i innymi zagrożonymi gatunkami. Także i oni tutaj praktycznie ogrodzili ten teren, pilnują ich, żeby nic im się nie stało i zajmują się też reprodukcją, żeby gatunek nie wyginął. W sumie 2 gatunki. 这那个什么给他要扫下去，哎，对的，打架吧，要把他扫下去。你两个干嘛呢？你说？哎呦，掉下去了！我说你小心点，大声Czerwona panda i wielka panda nie są tej samej rodziny. Azjatycki black bear, brown bear, polar bear, giant panda, red panda jest zupełnie inna. Bo panda zwykła to jest niedźwiadek. Jeden Tak. taki misio. A czerwona panda to nie wiem co to jest. Szopy. Szop Ale pracz. bardzo ładny shop. Tak mi się wydaje, że to szop. Ogólnie bardzo polecamy, jest super. Znaleźliśmy miejsce, gdzie się rozmnażają i tutaj są jeszcze takie maluchy trzymane. No właściwie ile ludzi. Pamiętacie nasz odcinek o Czarnogórze, jak byliśmy w monasterze Ostrog? Tam było wszystko z Jezusem, to jest wszystko z pandami. Panda Królestwo. Ciekawi mnie to, czy wy też to widzicie, bo to jest takie ukryte na drugim planie, ale tutaj jest wielka wieża z bambusa. Na to idą pieniądze z non-profit. Szkoda, że jej nie widać, bo wszystko jest zamglone totalnie. No, teraz się wyłania trochę. Możecie jechać za dodatkową płatą busikami. A i to jest ta wieża. Jest jakiś bubel, jak przyjdziecie. No nie, to nie jest bambus, to są ewentualnie metalowe, bambusowe pręty jakby były. Dramatyczne zbliżenie. To koala je eukaliptus, a panda chyba je bambusa. Bambusy jedzą pandy, a eukaliptusy jedzą koale. Ale pandy nie wiem co jedzą. Coś je na pewno je. Czy wiecie, że pandy jedzą nawet 14 do 40 kilo bambusa dziennie i 12 do 16 godzin potrzebują na znalezienie odpowiedniej ilości bambusa, żeby sobie pociumkać i poodpoczywać później. Dlatego one tyle leżą. I tylko chodzą po drzewach, leżą i jedzą. Misie odpoczywające. Misie słodziasie. Jest to zwierzę, które jako gatunek zostało odkryte całkiem niedawno. A jest to panda wielka. Czego o niej jeszcze nie wiedzieliście? Pierwszy punkt. Panda, chociaż jest niedźwiedziem, nie zapada w sen zimowy. One nie śpią. One cały czas śpią po prostu, więc jak mają zapaść w No sen właśnie, zimowy? one tylko jedzą i śpią. Jej życie kręci się wokół jedzenia. Proste. Najmniej czasu poświęca na zbliżenia intymne. No bo jak tyle je, to nie ma siły. A jak się uda już to zaobserwować, to żyje tym cały świat. No tak jest, jak się rodzi nowa panda, to jest w całych newsach na całym świecie. Panda Na wielka dziwość. ma dodatkowy 6 palec. Prawdopodobnie ma lepszą kondycję niż ty. Panda wielka została odkryta zaledwie 150 lat temu. Może jeszcze są jakieś gatunki, które nie zostały odkryte, na pewno. Ogólnie pandy preferują zimniejszy klimat, także jak jest bardzo gorąco na zewnątrz, to wpuszczają je tutaj i tu mają takie swoje ala klatki, ale takie place zabaw bardziej. Całość tego przybytku jest takim naprawdę rezerwatem przyrody i to bardzo nowoczesnym, bo to jest ta nowsza część, tam wcześniej byliśmy w starszej części, trochę
więcej tych pand było skompresowanych. Teraz idziemy na ulicę Panda Commercial Street zobaczyć trochę merczy. Szukamy przypinek do plecaka, bo taki mamy plan, żeby kupować przypinki zamiast magnesów, ale magnesy też w sumie. Szaman z plemienia Pandalorian. Oglądajcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, żeby być z nami cały czas, subskrybować i oglądać nowe odcinki, bo naprawdę są rewelacyjne. A to jest niesamowite. Pozdrowienia dla Dominika i Wiktorii. Chcielibyście może w takim stroju wystąpić? Odwiedziny u pand trochę nas wykończyły i wróciliśmy do centrum w poszukiwaniu nowych smaków. Idziemy teraz na danie kuchni chińskiej nowe, bo jeszcze nie byliśmy na hot pota. Także zapraszamy, zobaczycie jak to się je. My też. Hot pot pochodzi z kuchni syczuańskiej. No na pewno tego nie czujecie, ale my to czujemy. Jest tu taka ostrość. Wszyscy się zeszli, żeby nam pomóc zamówić hot pota, bo my totalnie nie ogarniamy. Wszystko jest po chińsku, wszystko jest na WeChacie. Przynieśli nam jakąś angielską kartę, ale nie wiemy totalnie jak z tego zamówić. Więc chwilę to potrwa. Proszę bardzo, tak to wygląda. Teraz się to będzie musiało zrobić. Nie rozumiem, ja coś mówię, a on mówi zawsze okej, że jest wszystko okej, ale na cokolwiek nie powiem. Na każde moje pytanie mówi okej. No cóż, wygląda na ostre. Będzie nam pomagał to przyrządzić. Wlewamy olej sezamowy. Ja zapytałem się, czy może nam to pomóc przyrządzić. Daję czosnku. Tutaj delikatnie kolendry. Ziomek wie, co dobra, a dostaliśmy tylko takiego w krawacie, bo inni nie mają w krawatach. Ale ten to chyba menadżer. Sosiki. Trochę jakiejś mąki czy cukru. Mieszu. Okej. Siesie. Przynieśli nam nasze jedzenie. Wygląda na ostre. Tutaj się gotują jakieś papryczki, jakieś warzywka. O, dużo pieprzu tego syczuańskiego. Ciekawe, czy to wszystko zjemy. Przyrządza to sobie. Smaży mięsko. O, znalazł. Wielkie próbowanie syczuańskiego jedzenia. Bardzo dobre. Rewelacja. Teraz już zaczynam czuć tę ostrość, ale nie jest aż tak ostra. Słuchajcie, gościu nam stoi tutaj. Cały czas nasz ziomek. I nas pilnuje, czy byśmy na pewno dobrze przyrządzili to danie, bo na przykład Paulina robiła grzyby i trochę chyba za krótko. Kuchnia syczuańska jest bardzo ostra. To widać trochę po Pauli. Trochę bardzo, ale ogólnie ten czosnek i to mięso jest mega. A my jesteśmy większą atrakcją niż ten hot pot dla nas. Tutaj generalnie te panie cały czas nas obserwują i pilnują, żebyśmy dobrze sobie przyrządzili. Na przykład, żeby tofu wrzucić, żeby wrzucić mięsko, żeby nudle zawędrowały tutaj. Bo idzie nam to dosyć kiepsko ogólnie. Teraz już nam dobrze idzie, już dostaliśmy trochę więcej. To już w miarę, no. Ale co jeszcze jest bardzo ciekawe tutaj, to naczynie jest huo go się nazywa. To jest tradycyjne naczynie chińskie, taka misa, w której są przyrządzane potrawy bezpośrednio na stole. Pod spodem jest palnik, w którym to się gotuje, a w tym huo go wrzucamy na przykład takie mięsko, tutaj, i przyrządzamy. Czekamy, tutaj tofu to już się nieźle robi. Ono chyba nie zmieni konsystencji, więc zawsze będzie takie. Tofu jest Albo dobre. i nie. Chyba się trochę oblałem. W każdym razie, tak jak po nas widać, syczuańska kuchnia jest bardzo ostra. Właśnie tutaj pali usta, w sensie nawet pieszczą mi te usta, ale z tego regionu właśnie ten hot pot pochodzi. Przez co my właśnie go tutaj jemy. Nie w Pekinie, nie w innym mieście, tylko właśnie w tym oto Chengdu. A tak naprawdę hot pot pochodzi z miasta, które nazywa się Chongqing, coś takiego. Chongqing. Jak wam się zrobi taka na przykład kapusta albo nudle, to wyciągacie je do misy, w której po prostu mogą troszeczkę ostygnąć, bo głupim pomysłem, przy coś, o czym się przekonałem, jest jedzenie od razu tego bezpośrednio. A przynajmniej bardzo palącym. Podszedł do nas Chińczyk i zostawił nam karteczkę. Słuchajcie,
Hello, witamy w Chengdu. Życzę Ci bardzo dobrego dnia. Wierzyło się, że dania pikantne, o ile wypacają wszystko z organizmu, wtedy oczyszczają duszę. Więc po tym dzisiejszym podpocie mamy naprawdę duszę oczyszczone na 150. Tu bardzo Pani nam miła powiedziała. pani cały czas stoi, nas obserwuje i nam pokazuje, jak jeść. Że można wziąć na przykład łyżkę. Także Daniel ma ryżankę. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie ostrą. Nie no, to w środku nie było ostre, więc powinno być git. Możecie sobie kupić swoją własną podstawę do hot hota. Opracowaliśmy sobie taką metodę, że sprawdzamy cenę coli. Jeżeli jest powyżej 4, to znaczy, że jest taki średni sklep. Jak jest 4, to jest spoko jeszcze. Jak jest poniżej 4, to znaczy, że jest dobry sklep, w którym można robić zakupy tanie. Totalnie oryginalny Ricci Polo. Wasze zdrowie. Delikatne, trochę rozwodnione takie. Szału nie ma generalnie. To było ostatnie piwo, jakie piłem w Chinach. Daniel dostał spaghetti. Normalnie mielone mięso. No i jakaś dziwna zupa do tego. Wygląda jak błoto. Podobno najpierw trzeba przemieszać, później włożyć do zupy i dopiero zjeść. Przesuń sobie ten talerzyk z zupą. I z tego musisz jeść, tak jakby pomaczać i zjeść. Tak podejrzewam, że tak samo się je jak sobę. Nie wiem, bo oni tam w tamtej knajpie byli. Ciągaj. No? No? Jak możecie zauważyć, resztę dnia minęła nam na jedzeniu, gdzie każdy musiał nam pokazywać, jak się je daną potrawę, bo ciągle nie ogarnialiśmy. Jednak nie. 这个单独吃，这个单独喝，我另外一个要哈，这个真的辣椒不好吃。 Zupa sobie poszła. Wychodzi na to, że jednak bez zupy. Może to był płyn do mycia rąk. Dolewa mi trzeba. Teraz mi przygotuję chyba, już zupa wraca. 你就那个吃吧，你不这个单独喝的，单独喝。 Dzisiaj dzień 9 naszej podróży. 9 styczeń. De facto idziemy sobie na spacer. Trochę odpoczywamy, ptaszki śpiewają. Słońce świeci. Nie mieliśmy większych planów na zwiedzanie Chengdu oprócz pand i jedzenia, dlatego pochodziliśmy tylko trochę po okolicy naszego hostelu. Weszliśmy do marketu i tutaj ryż sprzedają w taki sposób. Są też normalnie w opakowaniach, ale w wielu miejscach jest właśnie tak. Stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie po pałeczkach do jedzenia, bo nie wzięliśmy nic do jedzenia, więc trzeba się trochę zaopatrzyć. Trafiliśmy na dzielnicę z jakąś elektroniką, ale tu to może nowe, ale większość wygląda jakby była używana, więc to raczej takie z drugiej ręki. Szukamy mikrofonów, żeby polepszyć jakość naszych nagrań. Żeby ten dźwięk był bardziej płynny. Ale nie wiemy, czy coś kupimy. Jakby było tu mało kamer, to tu można kupić dużo więcej. Halo, słychać mnie lepiej? Tu mamy jedyny oryginalny na skuterku. O, i więcej kamer. Takie wypasione. Na bogato. Jakbyście chcieli sobie kupić wejście do metra, to tutaj można. Dzień dobry, witamy z Chengdu. Jesteśmy właśnie w miejscu, w sklepie, w którym sprzedają mikrofony, które nie działają. Co Pani chcesz powiedzieć o mikrofonu? Halo. Czy Wy to słyszycie? Można zaśpiewać karaoke. Przez Twe oczy zielone. On jest głośnikiem od razu. No tak, ale grubo. Generalnie jeszcze raz, witamy z Chengdu i miejsca, w którym sprzedają chiński szajs. Wszystko jest tutaj bardzo nieoryginalne, ale wszystko, co kupujecie tutaj, prawdopodobnie też jest na AliExpress, więc jeżeli macie jakieś potrzeby, to przyjedźcie do Chin, bo wiecie przynajmniej, co kupujecie. To jest najlepszy kadr, jaki mogę zrobić, bo podróżujemy w godzinach szczytowych. Jesteśmy już na stacji, jedziemy teraz do Guilin. Także udało nam się dojechać na stację, bo tu jest ogólnie dosyć spory problem, bo one są wielkie, ale daliśmy radę. Nawet nasz scyzoryk przeszedł przez kontrolę bezpieczeństwa, także jedziemy. Jedziemy super szybkim pociągiem,
Hello, hello.